Dzień dobry, nazywam się Natalia Romaniów. Jestem przewodnikiem warszawskim. Chcę zaprosić Was na wędrówkę po Warszawie wielokulturowej. Co to jest wielokulturowość? To jest historyczne współżycie, współistnienie ludzi różnych religii i narodowości. Od wieku Warszawa była domem nie tylko Polaków, ale i Białorusinów, Czechów, Litwinów, Niemców, Ormian, Rosjan, Słowaków, Ukraińców, Żydów. Każdy rozmawia w swoim języku, miał swoją kulturę, tradycje, ale łączy w ich wspólny dom – Warszawa. Listopad jest szczególnym miesiącem zadumy, pamięci, modlitwy o tych, których już nie ma z nami. W listopadzie również obchodzimy swoje największe święto – Dzień Niepodległości Polski. To też dzień pamięci i hołdu dla tych, którzy tworzyli Polskę wolną i niepodległą. Warszawskie cmentarze są przykładem, ile narodowości mieszkało obok siebie. I dzisiaj nie jest istotne, jakiego wyznania i pochodzenia był człowiek. Dzisiejsze spotkanie chcę rozpocząć na warszawskim Kirkucie na Powązką i opowiedzieć o znanych nam postaciach. Przez stulecia ludność żydowska osiadała na ziemiach polskich i brała czynny udział we wszystkich dziedzinach życia kraju, który dla jednych był naturalną ojczyzną, a dla innych świadomie wybraną. Wielu Żydów odegrało wybitną rolę w życiu państwa polskiego i na trwało wpisało się w dzieje narodu i kultury polskiej. To są mężowie stanu, działacze polityczni, uczeni, pisarze, artyści. Kiedy Polska znalazła się w niewoli zaborowej, stawali w szeregach walczących o wolność wyzwolenia. Insurekcji kościuszkowskiej, podczas powstania listopadowego, wielkopolskiego i styczniowego. Na barykadach 1905 roku, podczas I i II wojny światowej. Chcę wymienić kilka nazwisk. Abraham Stern, dyrektor Warszawskiej Szkoły Rabinów, wynalazca maszyny rachunkowej. Matthias Rosen, bankier, filantrop, działacz patriotyczny. Leopold Kronenberg, finansista, przemysłowiec, polityk okresu powstania styczniowego. Berg Juzelewicz, kupiec, pułkownik w powstaniu kościuszkowskim. Stanisław Mendelsohn, działacz ruchu robotniczego. Felix Kohn, działacz robotniczy i wielu innych. במשך מאות שנים התיישבה האוכלוסייה היהודית בפולין וחלקה חלק פעיל בכל תחומי החיים במדינה. עבור חלקם הייתה פולין מולדת הטבעית, עבור האחרים שנבחרו בה במודע. יהודים רבים מילאו תפקידים יוצא מן הכלל בחיי המדינה הפולנית ונכנסו לתמיד לתולדות האומה ותרבות הפולנית. אלו המדינאים, פועלים פוליטיים, מדעיים, סופרים, אומנים, כשפולין נחלקה הם עמדו ונלחמו למען חופש ושחרור של פולין, במרד קוסטיושקו, במהלך מרד נובמבר, בזמן הבריקדות של 1905, במהלך מלחמות ומלחמת העולם הראשונה והשנייה ועוד. אני רוצה להזכיר רק כמה שמות. אברהם שטרן, מנהל בית ספר לרבנות בוורשה, ממציא מכונת החשבונות. מתיוס רוזן, בנקאי, נדבן, פעיל, פטריוטי. לאופולדו קרוננברג, איש כספים, תעשיין, פוליטיקאי מתקופת מרד ינואר. ברג יוזלביץ', סוחר, אלוף משנה במרד קוסטיושקו. סטניסלב מנדלסון, פעיל תנועת העובדים. פליקס קון ועוד רבים אחרים. Wejdźmy na cmentarz. Pomnik Janusza Korczaka. Janusz Korczak, a właściwie Hersch Goldschmidt, pseudonim Stary Doktor lub Pan Doktor, urodzony w Warszawie, zmarł w sierpniu 1942 roku w Treblince. Lekarz, wychowawca, pedagog, pisarz, publicysta, działacz społeczny, obywatel, Polak, Żyd. Korczak to nie tylko autor książek o Maciusiu i Kajtusiu, prekursor praw dziecka, opiekun dzieci, pochodził ze spolonizowanej rodziny Goldschmidtów. Jego pradziad był szklarzem, dziadek lekarzem, ojciec Józef Goldschmidt znanym warszawskim adwokatem. On sam
jako Żyd Polak poczuwał się do podwójnej identyfikacji narodowej. Nie ma wątpliwości, że Janusz Korczak był geniuszem wyprzedzającym poglądami swoją epokę. 100 lat temu pisał i uczył o tym, co dzisiaj jest bardzo aktualne. Cytaty z dzieł Janusza Korczaka nadal inspirują i wzruszają. Przypomnijmy sobie najbardziej znane cytaty starego doktora. Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie, naucz. Jeśli nie wie, wytłumacz. Jeśli nie może, pomóż. Dzieci nie są głupsze od dorosłych, tylko mają mniej doświadczenia. Dziecko ma prawo do poważnego traktowania jego spraw, do sprawiedliwego ich rozwiązania. Dziecko ma prawo być sobą, ma prawo do popełnienia błędów, ma prawo do posiadania własnego zdania, ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci, są ludzie. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. W małym mieszkaniu może panować zgoda, życzliwość, wesołość. W dużym może być surowość, niechęć i nuda. Samotne może być dziecko i tu, i tam. Zadaniem serca jest kochać. Żołądek jest głodny, jeżeli nie dać mu pokarmu, jeżeli jest pusty i nie ma w nim jedzenia. A serce jest głodne i smutne i pełne tęsknoty, jeśli nie ma w nim miłości. Pomnik przedstawia starego doktora idącego z dziećmi na Umszlagplatz. Rzeźbę autorstwa Mirosława Smorczewskiego ustawiono w tym miejscu w 1982 roku. Ludwik Zamenhof, lekarz okulista, twórca języka Esperanto. W 1887 roku opublikował dzieło Życie i język międzynarodowy, przedmowa i podręcznik kompletny. Podpisał go pseudonimem Doktor Esperanto. Na łacinie espero – nadzieja. U stóp pomnika Zamenhofa ułożono zieloną gwiazdę, symbol esperantystów. Marek Edelman należał do największych autorytetów moralnych naszych czasów. Polski polityk i działacz społeczny pochodzenia żydowskiego. Lekarz kardiolog, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim. Doktor nauk medycznych, kawaler Orderu Białego Orła. Przed wojną działał w organizacjach skupiających żydowskie dzieci i młodzież. Potem został członkiem lewicowej partii Bunt. Podczas okupacji był współzałożycielem żydowskiej organizacji bojowej. W powstaniu w getcie walczył w szopie szczotkarzy. Był zastępcą Mordechaja Anelewicza. Potem walczył w powstaniu warszawskim. Po wojnie mieszkał w Łodzi, gdzie ukończył studia medyczne. Był wybitnym kardiologiem. Współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Był delegatem na pierwszy zjazd Solidarności. Uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Michał Landy, 23-letni młodzieniec. Ofiara manifestacji patriotycznej 8 kwietnia 1861 roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Zginął trafiony rosyjską kulą, gdy podnosił krzyż trzymany przez zastrzelonego chwilę wcześniej innego manifestanta, księdza katolickiego. Śmierć żydowskiego młodzieńca posłużyła później za temat wielu obrazów i patriotycznych utworów literackich. Żydowie polscy Norwida, hasło polskie Karola Balińskiego, Dwa Izraela, autor nieznany. Władysław Szpilman, pochowany na wojskowych Powązkach, polski kompozytor, pianista, aranżer żydowskiego pochodzenia. Niestety nie doczekał się realizacji przez Romana Polanskiego filmu Pianista, którego był tytułowanym bohaterem. Przed wojną pracował w Polskim Radiu. 23 września 1939 roku grał w ostatniej audycji na żywo recital utworów Chopina. Chwilę później niemieckie bomby spadły na elektrownię warszawską i Polskie Radio zamilkło. 6 lat później pierwszą emisję Polskiego Radia z Warszawy, a właściwie z Raszyna, zaczęła się od tych samych utworów granych przez Władysława Szpilmana.
Wspomnienia Władysława Szpilmana z okupowanej Warszawy stały się bestsellerem, a nakręcony na ich podstawie film Polańskiego zdobył 3 Oscary. Zapraszam na kolejne odcinki.